Wyobraź sobie, że przez kilka tygodni żyjesz w chaosie. Nowe miejsca, nowi ludzie, nowe sytuacje. Każdego dnia. Zero stabilności. Czekam na samolot do Ekwadoru. Ludzie jedyne co mi potrafią to powiedzieć, tam jest niebezpiecznie i mnie straszą. Wiesz mi, nie wiem, podać jakieś środki ostrożności. Co nie z tego, że mi wszyscy mówią, że tam jest niebezpiecznie, to wiem. Ja nie czuję niepokoju, żeby nie lecieć do Ekwadoru, więc lecę. Albo skończy się tak, że za 3 tygodnie kupię bilet do Kolumbii, bo teraz byłam na lotnisku i mi było tak smutno, że nie lecę do Kolumbii. I się sama z siebie śmieję. Kolumbijskie zapalenie mózgu. I nagle trafiasz w miejsce, w którym wszystko zwalnia. Po Dominikanie nie wiedziałam już, czy jestem zmęczona podróżą, ludźmi, czy może samą sobą. Jestem oficjalnie w Ekwadorze, przekroczyłam granicę bez żadnych najmniejszych problemów. Czekam na Ubera, bo tak podobno najbezpieczniej się tu poruszać. I lecę na farmę, zacząć moje rolnicze życie. Tam wszystko działo się szybko, za szybko. Emocje, decyzje, ludzie. Ciągle coś, ciągle ktoś, ciągle gdzieś. I w pewnym momencie poczułam, że potrzebuję ciszy. Nie kolejnej przygody, nie kolejnego wow, tylko spokoju. I wtedy pojawił się Ekwador. Trochę przypadkiem, trochę intuicyjnie, a trochę jakby dokładnie w tym momencie, w którym powinien. Tego potrzebowałam, bo byłam tak przebodźcowana po Dominikanie. Ja już tam czułam się jak za karę. Dominikana jest piękna, ale niestety ta kultura nie jest moja. Pierwsze co pamiętam? Ciszę. Taką prawdziwą. Nie brak dźwięków, tylko brak chaosu. Ciało w końcu w pełnym relaksie. Zamiast imprez i przypadkowych ludzi była farma. Zamiast głośnej muzyki były ptaki. Zamiast ciągłego ruchu było powolne życie. I nagle wszystko zaczęło wyglądać inaczej. Już czuję, że moje życie się tutaj w ciągu tych 3 tygodni zmieni. Cieszę się, że tu jestem. Że nie posłuchałam tych, którzy mi mówili niebezpiecznie, nie leć tam. Za każdym razem, jak ktoś mówił niebezpiecznie, nie leć tam, ja leciałam i to zmieniało moje życie. To było z Nowym Jorkiem, było tak z Kolumbią i teraz z Ekwadorem. Jak wygląda życie na farmie w Ekwadorze? Wydanie Polska. Anna Farmerka. Jest godzina 7 rano. Już sobie zrobiłam kawkę, bo bez kawki to ze mną nie można rozmawiać. Zaraz zaczynam mój pierwszy dzień na farmie. Wyglądam jak farmerka. Tak wstałam i tak się czuję, jakbym była w jakimś filmie. Jest tu bardzo zimno, ale ja też jestem w górach, więc w nocy muszę spać pod 2 takimi mega grubymi kocami, w bluzie, w leginsach. Praca nie będzie ciężka, ale jest fizyczna. Tu spotkanie z naturą, spotkanie z samym sobą, przekraczanie granic na pewno. Wiecie, jak ja sobie marzyłam o Ameryce Południowej, to te moje marzenia trochę inaczej wyglądały, tak? Ale ja wierzę, że nasze marzenia się spełniają w sposób taki, jaki góra chce, bo ona zna nas najlepiej i wie, w jaki sposób nas pokierować, tak? Więc ku naszemu wzrostowi i góra i moja podświadomość, tak, mnie prowadzą dokładnie tam, gdzie mam być, żeby stać się tą osobą, która udźwignie te marzenia, która, jak te marzenia do niej przyjdą, ona ich nie zniszczy. Niekoniecznie jestem na nie gotowa już. Więc step by step. Dzień zaczynał się wcześnie, bez pośpiechu, z widokiem, który wyglądał jak z filmu. Mojego filmu. I po raz pierwszy od dawna nie czułam, że muszę gdzieś pędzić. Mogę po prostu być. ¿Quién está aquí? ¿Quién? Hola. Praca była prosta, fizyczna, czasem monotonna, ale miała w sobie coś, czego brakowało mi wcześniej. Spokój. Nie wiem w ogóle, czy wyrywam odpowiednie
trawki, czy nie. Mam takie nożyce. Bolito is the name. What is this, like bread? No. Yes, similar cake. Like something like Oh, wow. Chocolate. it's con chocolate. The first people who make bolitos here in this town. Dzisiaj musiałam złamać swoją dietę i dostałam ogromną dawkę, porcję cukru. Będziemy testować owoce. Chiri, I'm going to show you. No English now. Ah, no, ya, te voy Vale. a enseñar Ajá. las frutas más conocidas de Ecuador. Okay. Chirimoya. Chirimoya. It smells like a bread. Like bread? Aha. It's not too sweet. Some of the times are. I am surprised. I was expecting. Have you ever tasted something like this? My friend is from Polonia. It's a Polish girl. Delicious, no? I love chirimoya. Dice que quiere un hombre colombiano Aquí. porque son muy labiosos. Ella ama Colombia con todo su ser. Sí, es verdad. Letra. I gdzieś pomiędzy tym wszystkim zaczęła się mała lawina próbowania nowych rzeczy. Nowe smaki, nowe potrawy. Rzeczy, których wcześniej nawet bym nie spróbowała. En este caso pedimos de plátano dulce y verde. Entonces mezclado. Jest mix. Ajá. Pruébalo. Okej. Buen provecho. Smacznego. I nagle miałam wrażenie, że rozpoczęłyśmy jakiś kulinarny konkurs. A moja dieta? Tak szybko jak się pojawiła, tak samo szybko odeszła w zapomnienie. ¿Qué tenemos? Mi favorito. I jakby tego było mało, zostałam też na chwilę gwiazdą TikToka, łamiąc przy tym serca ekwadorskich mężczyzn. ¿Qué requisitos necesita para ser tu novio? Porque no es colombiano. Ah, solo colombiano. Yo acepto solo colombianos. Su corazón está en Colombia, no podemos convencerle todavía. Wyglądam jak clown, bo bolą mnie usta i wzięłam, pożyczyłam szminkę od Adele. Myślałam, że jest naturalna, wysmarowałam się tak dookoła i się okazało, że jest różowa. Wyglądam jak clown. Czekamy właśnie przy serwisie samochodowym i mam taką radę do dziewczyn: nie przyjeżdżajcie do Ekwadoru, tu są tak przystojni mężczyźni. Także ja już nie wychodzę nigdzie, bo ja chcę wrócić do Kolumbii, więc nie mogę się tu zakochać. Nie byłoby to trudne. Coś mnie ugryzło w oko, jest takie popuchnięte. Farm Life. Dzisiaj mieliśmy iść robić ser, ale pada i nie wiem, czy
deser robić, to okej, ale nie będę świadkiem byjej nekrobii, mi się wydaje. A może będę. Strasznie. Jest głowa. Hola. Buenos días. Ese, el blanco. Sí, blanco. Camilo se llama, Camilo. Claro, La mujer Manuela. Ajá. Pero con fuerza aquí, con fuerza. Fuerza, ok. Sí, hay que hacer muchas cosas. Oh, yes. Robiliśmy ser. Zwierzęta miały swój rytm, ludzie swój. I nagle okazało się, że życie wcale nie musi być skomplikowane, żeby było pełne. I wiecie, co jest najciekawsze? Że to nie farma mnie zmieniła. To ona tylko zatrzymała mnie na tyle długo, żebym mogła sama siebie usłyszeć. Bo kiedy znika hałas i zostajesz tylko ty, wtedy zaczynają pojawiać się pytania, których wcześniej nie było słychać. Quesito de Ana, hecho con amor. Amor verdad. Amor de Polonia. No, amor, just amor. Recomendación, tener buenas manos. La mamá y la hija. Sí. Este es mío. Este. So, me voy a probar mi queso. ¿Qué? Mi amor. Amor de Ana. Por eso está delicioso. Czy naprawdę potrzebuję tyle bodźców? Czy naprawdę chcę ciągle gdzieś być? Czy może szukam czegoś zupełnie innego? Zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam, że powinnam robić coś więcej. Być kimś więcej. Że powinnam komuś coś udowodnić. Tylko nie wiedziałam komu. Że powinnam być bardziej ciekawsza, bardziej wow, bardziej, nie wiem, po prostu bardziej. Ta myśl, że może wcale nie muszę, pojawiła się już dużo wcześniej, ale dopiero tam, w tej ciszy, usłyszałam ją tak naprawdę głośno. Że nie muszę nikogo przekonywać, nie muszę nic udowadniać, nie muszę za niczym gonić. Mogę po prostu być sobą. Z wadami i zaletami, ze światłem i cieniem. Po prostu sobą, autentyczną, prawdziwą sobą. Przenosimy polską tradycję do Ekwadoru i będziemy, dzisiaj jest 24 w Polsce, więc będziemy wcinać pączki. ¿Cuántos donuts quieres comer, chica? 4. 4? A veces cae, a veces no es promoción. Ay, ¿cómo se sabe cuándo es? Pone un anuncio en el disco. Polska tradycja, a ja w... Media docena, ya. ¿Media Eso docena? sí puedo, ¿no? Ahí puede armarla con su gusto. Cualquiera. What do you want? 3 for you, 3 for me. Oh, Jesus. Okay, so... 3, this one. Roland. Ah, it's beautiful. Okay. Porque es día de donuts en Polonia, si no comes, no tienes felicidad. Tienes mala suerte si es que no comes donuts.
Tú, yo, no, tengo toda la pinta de cacarear. Te la doy. Mi marido futuro, eso es para ti. Yo puedo comerlo, pero no quiero porque eso es por ti. Oye, sí, para queso, con amor. No podemos más. Terminamos. Ekwador nie był spektakularny. Nie był wow na pierwszy rzut oka. Ale był dokładnie tym, czego wtedy potrzebowałam. Za co jestem mu ogromnie wdzięczna. I może właśnie na tym polega podróżowanie. Nie na tym, żeby ciągle szukać czegoś więcej, tylko na tym, żeby czasem trafić dokładnie tam, gdzie w końcu możesz się zatrzymać. To dopiero początek tej historii. Bo życie na ekwadorskiej farmie okazało się dużo bardziej zaskakujące, niż mogło się wydawać. Zróbmy małe podsumowanie farm life w Ekwadorze po tygodniu. Muszę powiedzieć tak, jest to poza strefą mojego komfortu, tak, bo grzebanie w ziemi czy sprzątanie odchodów zwierzęcych nie należy do mojej pasji, ale jest to bardzo rozwijające w kwestii duchowej. Bardzo to miażdży ego. A oprócz tego super jest to, że mogę się połączyć z naturą i mimo, że praca momentami fizycznie może być ciężka, bo ja nie jestem przyzwyczajona do pracy fizycznej. Mój system dzienny był dopasowany do mnie, więc teraz ja muszę się dopasować do godzin pracy i to czasami bywa męczące, ale ta praca z naturą powoduje to, że ja po jej zakończeniu, jak biorę prysznic, to potem czuję się tak zrelaksowana, jak po jakimś dniu spa. To jest na pewno bardzo duży plus. Jest mi tutaj bardzo dobrze. Ta dziewczyna Adele, która jest głową tego wolontariatu, u której w domu mieszkam, tak naprawdę, jest bardzo sympatyczna, jest empatyczna przede wszystkim, nie jest egocentryczna, co jest super, bo tak jak czasami coś się wydarzy, nie wiem, nie zrozumiemy się do końca, czy ja jej, czy ona mnie, czy nie wiem, nie do końca było coś ustalone, no to żadna z nas się, nie wiem, nie obraża, tylko dochodzimy do porozumienia. Myślę, że to jest świetne miejsce dla zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcą się połączyć z naturą, którzy chcą uciec na chwilę od zgiełku miasta i ludzi w procesie na pewno. W procesie ludzi, którzy szukają siebie, którzy chcą siebie zrozumieć. Natura bardzo tak uspokaja, uczy łagodności, uczy też pokory. Praca generalnie ludzi na farmach, czyli rolników, czy nie wiem, praca fizyczna jest bardzo ciężką pracą, naprawdę. I będąc częścią takiego projektu można nauczyć się jeszcze większego szacunku do ludzi, którzy wykonują taką pracę, bo ja nie zdawałam sobie sprawy, że ona jest aż tak ciężka. Miałyśmy tłusty czwartek, miałyśmy robienie sera, byłyśmy na jarmarku, tak, na markecie wspólnie, więc mogłam też pooglądać troszeczkę Ekwador na zewnątrz, poza życiem na farmie. Pierwszy tydzień jestem z niego bardzo zadowolona. Myślę, że tak jak powiedziałam, przed pierwszym dniem wyjdę z niego przemieniona. Do Kolumbii już wrócę inną osobą, a do Polski, jak ją polecę odwiedzić, to już w ogóle będzie kosmos. Chciałabym następny wolontariat podjąć się też jakiejś takiej pracy z naturą. To jest naprawdę wspaniałe. Nie jest to szczyt moich marzeń, tak? Nie chciałabym tak całe życie pracować, nie dałabym rady tak całe życie pracować, ale przez jakiś czas jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Mega, mega, mega. Polecam. To miejsce jest przeważnie, Adele tu przyjmuje pary, 2 osoby. Mogą to być koleżanki, może być para, chłopak, dziewczyna, bo wtedy jakby więcej pomocy ona może dostać od tych 2 osób. Ekwador słynie z tego, że jest niebezpieczny, a ja dzięki temu wolontariatu tutaj czy wolontariatowi nie bałam się przylecieć tutaj, więc cieszę się, że wykonałam taki krok. Na pewno mi to ułatwiło właśnie w odwiedzeniu Ekwadoru. Wstępnie rozmawiam z osobami z następnego projektu. Jeśli się uda dołączyć do tego projektu, to będę bardzo szczęśliwa. I tam będzie też dużo nauki na pewno. Ciężka praca też, ale dużo fajnej nauki. Bo
no dobra, może zdradzę, miałabym pracować z rdzenną ludnością Ekwadoru, miałabym dołączyć do rodziny, więc mogłabym poznać typowo, jak ludzie przekazują z pokolenia na pokolenie tą wiedzę, bo tu Adele no, jest bardziej taką nowoczesną Ekwadorką, tak? A rdzenna ludność Ekwadoru, zanim napłynęła tutaj Hiszpania, więc to na pewno będzie wow. Tam bym bardzo chciała dołączyć. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się uda. No to tyle podsumowanie tygodniowe. No i co jest super, Adele jest bardzo taka zaangażowana i ona lubi opowiadać o swoim kraju, tłumaczyć, dawać na przykład posmakować różnych rzeczy, czy potraw, czy owoców tutaj z Ekwadoru i to jest super, bo to jest naprawdę takie edukujące. Tego mi właśnie w Kolumbii brakowało i mam nadzieję, że jak wrócę, to poznam kogoś takiego, kto będzie chciał mi całym sercem przedstawić swoją kulturę.